Witam was. Witamy was bardzo serdecznie, całą rodzinkę dusz i zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści. Witam wszystkich serdecznie. Witamy. Soczek z gumi jagód sobie weźcie i posłuchajcie, jeżeli rezonujecie z tym naszych bajeczek. Ja już mój wypił. No właśnie. Tu jest się ciepło robi. No, tu jest teraz tak, jak się wychodzi czapkę, to się wychodzi, a jak się przychodzi, to się jest plastusiem. Tak, włosy ciach i trzeba za wszystko robić. Między swoją czasem, po tej mytce. Nie, ty masz pół biedy. Z kobietami. Chyba że ktoś ma kręcone, no to fajnie, ale tak to... Ja się to mam glaca z tyłu, wiesz? A i nie będę ci pokazywał. To ja się kiedyś Upy tak pytał, czemu masz taką glacę? On mi powiedział, bo myczki nie noszę, jak chowa wystawił, to mu wiatr włosy porwał. Ja też to uwierzyłem, jak był mały. Dobrze, na początek takie znowu rozluźnienie. Dwóch facetów wpada na siebie w centrum handlowym. Przepraszam pana. Nie, to ja pana przepraszam. Zagapiłem się, bo wie pan, szukam mojej żony. Ach tak? Ja też szukam swojej żony. A pańska żona jak wygląda? Wysoka, włosy, płomienny kasztan, ścięte na okrągło z końcówkami, podwiniętymi do twarzy. Doskonałe nogi, jędrne pośladki, duży biust. Była w spódniczce mini i bluzeczce z pięknym dekoltem. A pańska? Nieważne, szukamy pańskiej. Dramatyczna sytuacja w Austrii. Kumpel mówił, że śnieg pada od 2 tygodni. Temperatura około -18 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 200 kilometrów. Są odizolowani od świata, a jego teściowa cały czas patrzy przez kuchenne okno. Jeśli w przeciągu sorry. Jaki jest? Sorry. Jeśli w przeciągu kilku dni nic się nie zmieni, to będzie ją musiał wpuścić do środka. Ona na dworze stała, że okno zaglądała do środka. I w ciągu kilku dni, ja pierdzielę, 18 stopni minus. Tata, syn i teściowa idą na spacer do lasu. Nagle syn mówi do taty: tato, dzik zaatakował babcię. Jak sam zaatakował, to niech sam się broni. Dobrze.
zaraz przejdziemy do tematu następnego i w związku z tym dzisiaj powiemy znowu o absorberach, które nosimy, tu tak pokażę, które nas chronią. To jest ale nienormalny sposób założenia. To tylko tu zakładam, jak wychodzę, bo tak to tym drzewkiem się nosi, a spiralką do ciała, tak powiem. No to jest idealny prezent na święta, jak ktoś chce kogoś z rodziny chronić. Bo nie tylko To, tak. to jest idealny prezent. Zamiast tam kupować jakieś pierdółki, to można takie coś kupić dla rodziny i to ich będzie chronić przed tymi całymi elektrosmogami. Tak. Promieniowaniem elektromagnetycznym. I ładnie wygląda. Tak, No. tak, bo to jest na szyi, to jest w formie biżuterii No funkcjonalnej. wesoło. Łańcuszek srebrny założył i mam idealnie, nie? No. Też mam łańcuszek na tym złotym. Tak, chroni to nasze komórki biologiczne. Nie tylko nasze, i zwierząt, i roślin. Bo promieniowanie teraz idzie z góry, promieniowanie Schumana idzie z dołu, z ziemi, więc te promieniowania szaleją i dlatego tak się czujemy, bo teraz znowu jest ten czas i to nawet będzie do końca stycznia, a teraz są takie mocne promieniowanie, jest od 5 do 8 chodzą boskie energie, tak zwane. Że być może, nie wiadomo czy to się stanie, ale może tak się stać, że dowiemy się, kim jesteśmy. Naprawdę. Bo każdy przychodząc tu ma jakąś misję do wykonania. Dużo słychać od ludzi, że głowy ją bolą, to, tamto, źle się czują, tak, źle śpią. bije. A my to cały czas nosimy i my tego nie odczuwamy, tak, nie? To widocznie coś to działa, nie? Nie, No, dokładnie. tak, nie zakłóca to Bo z kim pracy. byś nie gadał, to bez przerwy, że głowa boli, to, tamto, no jak się źle czuję, to spać nie mogę, jakieś nerwowizny wychodzą. No to po ostatnim filmem też przecież w komentarzach ile ludzi tam pisało wtedy, co żebym No właśnie. mówił to. No ale to teraz będzie na okrągło. A teraz jak są takie wyskoki tego Schumana i jeszcze te promieniowanie, te wybuchy na słońcu i to wszystko działa, nie? Wyrzuty koronalne. Najgorzej jak dojdzie do tej burzy geomagnetycznej, no to będzie. Zresztą zaraz wam przedstawię materiały, które napisałam, ale teraz jeszcze powiemy o tym, że mamy fajne sny, wysypiamy się, antena na przykład z telefonu ma zasięg 3 km i ściąga impulsy, więc to niezbyt pozytywnie ma na nas wpływ. I to właśnie absorbery chronią nas i nasze komórki biologiczne żywe. Zresztą ci, co to zakupili, proszę tam w komentarzach, bo piszą dużo ludzi, jak to działa na nich. Nie musicie nam wierzyć. Zresztą zrobiłeś filmik, co ci zrobili, nie? Ja go zdążyłam zobaczyć. Mówię, no kurde, co się stało? Bo tata mówi, tam nie ma tego. Ja mówię, przestań, przecież widziałam to. Coś ty zaś widział. A później ty mi mówisz, no. Ja go załadowałem gdzieś koło 17 po 10 chyba i tak patrzę o 11. Co jest, kurczę? Mówię, przecież mi się film skrócił. No to jakieś 2,5 minuty przynajmniej brakuje. No i przeglądam, patrzę, kurczę, no nie ma tego fragmentu. Ale ja ucieszona. Ale wiesz co, padła propozycja tam od kogoś, czy ten filmik byś nie zrobił i na Rumble na przykład dał. Jeszcze tam konta nie mam. Albo na inne, co masz. Ale to możesz dać na inne tam, co masz, nie? Jakieś tam masz. Nie zdążył się na CDA, się nie zdążyło skopiować, nie? To było też ciekawe. W ogóle coś się tam pomieszało ostatnio i widziałem, że nie wszystkie filmy mi nawet skopiował. Jakoś chyba 3 dni w ogóle awaria mieli, bo tam w ogóle nie mogłem wejść. Coś nie tego było. Nie wszystko się skopiowało, ale ten się skopiował, ale też skrócony, bo za późno. No, ja miałam to szczęście, że to obejrzałam i powiedziałam, no tak,
to teraz ci, co powiedzą, że to nie działa, to sobie zobaczą. Zresztą masz nagrane i jak na żyły wodne to działa, nie? Mam nagrane, to też dalej mam nagrane, no trzeba by to spróbować, że gdzie indziej puścić najwyżej. No. No właśnie, bo to jest takie wiarygodne, nie? Jak... Ten Rumble jeszcze nie założyłem konta, bo nie wiem, jakie tam wybrać. Nigdzie się znikcząc informacji dostać, które wybrać, bo to są jakieś 3 rodzaje kont, nie mam pojęcia, które założyć. No i teraz już te absorbery mamy te i te duże, które tam możesz pokazać, bo to są te, no odwrotnie go pokażę, te białe do tego, tylko że jest teraz promocja taka, ty powiedz o niej, bo ja tam nie będę. No promocja jest taka no mikołajkowo, jeszcze tutaj jeszcze chwilę trwa, aż się skończą, że zakupując 2 te małe absorbery, to zamiast białego można wpisać ten złoty zamieniony, tylko w uwagach do zamówienia trzeba wpisać wtedy złoty. A przy 3 małych to już wtedy dostajecie normalnie 2 białe, a teraz możecie dostać 2 złote, tylko też w uwagach do zamówienia wpisać złote. A przy 5 małych to zawsze są 3 białe, duże, za to, że jesteście tutaj widzami nas. Macie to dodane, nie płacicie, a teraz możecie mieć 3 złote za to. Czyli też wpisać sobie w uwagach w komentarzu złote i będą zamienione te białe na te z tej złotej kolekcji po prostu. To jest taka świąteczno-mikołajkowa promocja. I właśnie te małe ze stali szlachetnej i te obydwa rodzaje dużych są już wodoodporne. A tak. Te małe ze złotej kolekcji jeszcze nie są wodoodporne, więc pamiętać, żeby ściągać. No my musimy ściągać, bo my mamy jeszcze starą wersję, nie? My mamy starą wersję jeszcze. Ja też 3 lata, czy ile więcej, nie? Nie, więcej nie. No 3 lata, no. Ja też mam tą starą wersję, no też nie jest wodoodporna moja. No ale tak jest. I ta biżuteria funkcjonalna działa jak odkurzacz. Dzięki tej spirali absorbuje promienie elektromagnetyczne i przekształca je w bezpieczne ciepło. Tego ciepła nie poczujemy, bo one może być tak jak nasze ciało w tej temperaturze, no i to nie poczujemy tego, bo ktoś tam też pisał. Ale widzisz, ja się tak zastanawiam na tym odbiciu na szybie w tym mrozie, nie? Ta spirala jak się odbiła, to ona musi wydawać jakieś ciepło, że ten lód rozpuściła, nie? No energie takie wychodzą, no bo to jest energia kwantowo, nie? Tutaj już na tym poziomie, to rzeczywiście, tak się nawet bo mam kamerę termowizyjną w jednym telefonie, nie przyszło mi nigdy na myśl, żeby sprawdzić, czy może na tym by to było widać, że coś tam więcej z tego wychodzi. Muszę kiedyś sprawdzić. No to są takie ciekawe rzeczy i w zestawach można kupić i na pojedyncze tam jest zniżka, hasło, pod filmikiem są linki. Wszystko w opisie wstawione. Tak. To teraz wam przeczytam materiał, przedstawię. Od Stefana Burnsa. Wkraczamy w niesamowitą nową erę, gdy potężna fala boskich aktywacji niebiańskich zapoczątkowała wszystkie nasiona wyższej świadomości i wyższego ducha, które zostały zasiane w sercach ludzi na całym świecie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dzięki harmonijnej konfiguracji między planetami zewnętrznymi a wodą. Znaki Ziemi zaczną kiełkować w pierwszej połowie grudnia, tak, że do czasu grudniowego przesilenia wszystko na tej planecie może wyglądać radykalnie inaczej. Nie zdziw się, jeśli 5 grudnia do 8 grudnia otrzymasz tę aktywację, ten impuls przebudzenia, zmianę paradygmatu, całkowitą transmutację tego, kim myślałeś, że jesteś, uświadomienie sobie, kim naprawdę jesteś. Niektóre niesamowite astrologiczne ustawienia zachodzą od 5 do 8, które wyzwalają i rozpoczną tę sekwencję i rozpoczną się, kierując nas na ścieżkę do nowej Ziemi w większym kolektywnym stylu
Teraz będą omawiane wszystkie niesamowite energie astrologiczne w pierwszej połowie grudnia, w których będziemy przebywać w czasie od 5 do 8 grudnia, abyś mógł być przygotowany i gotowy na to. Obecnie jesteśmy w maksimum słonecznym. Byliśmy i będziemy w maksimum słonecznym mniej więcej do końca 2026 roku. Słońce przechodzi przez cykl słoneczny trwający około 11 do 12 lat, w którym występuje minimalny okres słoneczny, w którym jest bardzo wyraźna polaryzacja. Masz bardzo silną polaryzację. Można powiedzieć, że wiatrem Słońca jest bardzo dużo chaosu, a następnie podczas maksimum słonecznego te polaryzacje znikają i pole magnetyczne się odwraca, powodując dużo chaosu w Słońcu, reprezentującego nasze centrum energetyczne, naszą czakrę serca, którą jesteśmy w maksimum słonecznym. Obecnie przechodzi ten obrót. Zajmie to około od 2 do 3 lat, ale interesujące jest to, że w tej chwili, mimo że jesteśmy w maksimum Słońca i na całym dysku są plamy słoneczne, obliczyliśmy listopadową ilość plam w tym okresie. To było 150 plam. Ma to związek z naszą czakrą serca i naszym splotem słonecznym, także z naszą świadomością. Teraz wszystko ulega ciągłym zmianom. Ma być więcej dużych rozbłysków słonecznych i dużych słonecznych burz w tym okresie, ale obecnie jest cicho, co zapewnia bardziej spokojne i harmonijne tło dla tych astrologicznych energii, które właśnie zaczynają się odbijać echem w naszym układzie słonecznym, wpływając na naszą rzeczywistość Matrixu. To pierwsze 2 tygodnie energie będą wypełnione potężnymi tranzytami astrologicznymi. 1 grudnia mieliśmy nów księżyca w Strzelcu, 9 stopni tuż przed retrogradacją Marsa. 15 grudnia mamy pełnię księżyca, 23 stopnie w Bliźniętach. 2 grudnia Wenus, 24 stopnie, Koziorożec z Uranem, na 24 w Byku. 5 grudzień Wenus, 27 stopni, sekstylu Koziorożca, Neptun, Ryby. 6 grudnia koniunkcja Strzelca, Eros, Bóg miłości i kwadratowy Saturn pod kątem 13 stopniach w Rybach. Naprzeciwko Jowisza w 16 stopniach, więc naprawdę potężna konfiguracja zmiennych znakach. A 7 grudnia mamy dużą przeróbkę boskich, męskich i boskich kobiecych energii, gdy stacje Marsa cofają się w kierunku wstecznym. Będziemy mieli bardzo silny wpływ Jowisza na naszą planetę. 8 grudnia mamy pierwszą kwadrę księżyca w koniunkcji z Saturnem na 16 stopni w znaku Ryb. Dokładnie tak jak stacje Neptuna kierują się na 27 stopni do Ryb, więc jest to cała faza księżyca, trwająca od nowiu do pełni księżyca. Światło, moc księżyca rośnie. Odbija coraz więcej światła ze słońca, a to ogólnie tworzy po prostu większy rezonans energetyczny i po prostu przynosi więcej energii. Tworzy większy potencjał manifestacji i jest to energia, która jest potrzebna, aby zebrać te wszystkie różne nasiona, które zostały zasiane
przez ostatnie kilka miesięcy, a nawet dziesięciolecia. Naprawdę ogromny wpływ ma na to tutaj. Neptun z rybami tworzy niesamowitą energię i także wiele zamieszania. A następnie 12 grudnia jest otwarcie portalu i to będzie portal 12-12, będzie ostatnim portalem w roku, w którym mamy Wenus i Wodnika w 5 stopniach naprzeciw Marsa. No tak więc tu też mogą się właśnie duże rzeczy podziać i w tym dniu zresztą to będzie chyba dalej napisane, że mamy moc kreacji i no po prostu manifestuje się wszystko szybko. Tak. Ja musiałem do pieca przyłożyć, bo by mi zgasł. Od 5 do 8 grudnia w tych energiach mamy być bardzo otwarci, aby być świadomym, aby medytować, aby kąpać się w tych energiach, aby się nie rozpraszać. Merkury przeszedł w retrogradację. Jest to idealna koniunkcja w sercu Słońca, więc jest wzmocniona i faktycznie znajduje się tam, gdzie Słońce może otrzymać słoneczną świadomość i mądrość do nasycenia i odrodzenia się. Serce Słońca to bardzo wąskie okno czasowe. To czas na medytację. Oczyszczasz swojego ducha i obejmujesz. I naprawdę ucieleśniasz swojego wyższego ducha. Więc jest to wspaniały czas, aby pracować nad procesem duchowego wzrostu. Jest to proces samorealizacji. To jest dostępny nam potencjał, aby wzrastać duchowo i w świadomości i mieć większy, życzliwy wpływ na świat i ogólnie kosmos, aby po prostu stworzyć bardziej harmonijną energię wewnątrz siebie i wewnątrz innych. Od 2020 roku wiele wydarzyło się na naszej planecie. Nie wszyscy mówili prawdę. To po prostu fakt. Lecz teraz, gdy mamy więcej informacji, pozwala nam to zrozumieć, co się dzieje. Saturn i Jowisz spotykają się na niebie, rozpoczynając 20-letni cykl synotyczny. Jest to jeden z najbardziej potężnych cykli astronomicznych, dwóch największych gigantów Saturna i Jowisza. Pluton jest teraz w ruchu i przeniesie się do Wodnika i będzie tam przez 20 lat. Będą ogromne aktywacje z tym Plutonem reprezentującym śmierć i odrodzenie. Wkraczamy w nową erę, a gdy rozpoczną się te niebiańskie aktywacje, będzie wiele nasion gwiezdnych, które otrzymują przesłanie swojej misji. Miliony ludzi z całego świata każdego dnia zdaje sobie sprawę, że mają połączenie z innymi częściami naszego kosmosu, innymi systemami gwiezdnymi. Ich przeszłe życie mogło być na innych planetach, a potem, gdy umarli, ich duch udał się do wymiaru poza przestrzenią i z czasem postanowili następnie wcielić się tu na Ziemi, aby pomóc w duchowej aktywacji i wzroście nowej Ziemi. I to jest genialne. Misja nasion gwiezdnych. Ale ponieważ nasiona gwiezdne mają ten ślad z innych układów gwiezdnych, zupełnie inne tryby rzeczywistości i życia, a nawet wibracje i świadomość Ziemi mogą być trudne lub co najmniej obce. Więc wiele nasion gwiazd nie wie dokładnie, co robić. Wiedzą, że mają wiele darów, ale istnieje rozdźwięk między tym, jak faktycznie je urzeczywistnić tutaj na Ziemi, co ulegnie zmianie wraz z tym astrologicznymi
tranzytami, z tymi astrologicznymi tranzytami w tym momencie uaktywni się wiele nasion gwiezdnych i to jest przesłanie ich misji. Im bardziej ta informacja się rozprzestrzenia, tym więcej światła przekazujemy. Nawet samą swoją obecnością może to wywołać u innych ludzi rzeczy, które będą dla nich samych zaskakujące i umożliwić im aktywację i ucieleśnienie prawdziwego duchowego dziedzictwa. Obecna sytuacja na 5.12. Do pierwszej części. Uściskać mojego duszka dobrego. Przestań. Mój duszek, wiesz? Największa planeta w naszym Układzie Słonecznym, Jowisz, jest teraz najjaśniejsza. Będzie to widoczne na całej naszej planecie. Gdy Słońce będzie zachodzić, najjaśniejszym punktem światła będzie Jowisz, bo Jowisz będzie się znajdował naprzeciw Słońca. Na drugiej oczywiście na końcu. Jowisz i Słońce znajdują się, no teraz widzisz, to powiedziałam już, to jest po przeciwnych stronach Ziemi. Mówisz, masz. Jak żeś to pisała, to masz. No. Tak, ale ja to powiedziałam, ja myślałam, że to nie będzie napisane albo coś, chciałam to wytłumaczyć, a to już tu jest, nie? Bardzo łatwo jest rozróżnić Wenus i Jowisza, ponieważ Wenus, będąca gwiazdą wieczorną, zachodzi wraz ze Słońcem. Wkrótce potem wschodzi Jowisz. 6 grudnia będzie połączenie pola magnetycznego pomiędzy Jowiszem a fizyką opartą na wietrze słonecznym. Widzisz? Tak, teraz jeszcze przeczytam fragment od Honejce Golden. Astrologicznie teraz się bardzo dużo dzieje. Bardzo dużo. Tak. I teraz wam jeszcze dopowiem do tego, bo jakby tu nie było 7, te energie żeńskie, męskie, to może nie mieć nic wspólnego. Ale to, że te wiadomości przerabiam, to prezydent elect USA jedzie na otwarcie katedry Notre Dame do Paryża. A Ursula von der Leyen odmówiła tej wizyty. To tak na marginesie. Tam miałaś o tym właśnie, o tym przecięciu kabli. Nie? A to później powiem. I w związku z tym jeszcze ciekawe słowa powiedział prezydent elect USA, że ten dzień zapamiętacie wszyscy. Nie wiemy, co będzie, co i jak, ale coś się szykuje, no ale co? Zobaczymy. Już dat było wiele, my o tym wiemy wszystko, ale no zobaczymy. Bo tu są boskie energie w tych dniach, od 5 do 8, to też jest ważne. To już nie jest zwykłe. Teraz wam przeczytam od Honejce Golden, od istoty czującej, widzącej. Przejście z ciała opartego na węglu do krystalicznego ciała podstawowego, to tak naprawdę, co tak naprawdę ma wspólnego z niebowstąpieniem? My jako ludzkość zwykliśmy być w 5. gęstości, gdzie zostaliśmy stworzeni i przeszliśmy przez to przejście naszą wolą, na co zgodziliśmy się, ale to nie znaczy, że było łatwo. I teraz wracamy, więc przechodzimy z węgla na kryształy, a to powoduje, że więcej światła dociera do wnętrza ciała. Wielu z nas pobrało cały fraktal naszej duszy na ten proces, a nasze ciało świetliste jest całkowicie wewnątrz ciała. Kiedy wędrujemy po ziemi, co wznosi ziemię i nas samych, pomaga nam przejść przez wzniesienie. I to piękna rzecz, ale ludzkość została stworzona w sposób krystaliczny. Zostaliśmy stworzeni w 5. gęstości 5D.
Trzecia gęstość nie istniała w przeszłości. Istniała dopiero po nieszczęściach tutaj na ziemi, które wydarzyły się w zasadzie wtedy, gdy Atlantyda upadła. Więc Atlantyda upadła i zdecydowaliśmy się z tym pójść. Zdecydowaliśmy się wejść w gęsty rodzaj, jakby to powiedzieć, ciemności i porzucić dużą część naszej świadomości, aby wszechświat mógł się dowiedzieć, że ludzkość jest bardzo jasną, niewinną, życzliwą grupą dusz, a gdy cały ten proces trwał, były pewne istoty, które nie chciały wydostać się z 3D i oszukali ludzkość, wykorzystując do tego czwartą gęstość. Ponieważ nie mogliśmy zajrzeć do czwartej gęstości, ponieważ nasze ciała zostały zmienione. Wszystko to teraz się zmienia. Zmieniamy się i przeszliśmy do najtrudniejszego doświadczenia edukacyjnego we wszechświecie. I przetrwaliśmy to. I prosperowaliśmy, a władze były rządzone wzór S, czyli przez wzór S, przez systemy, przez prawo, zasadniczo kładąc kciuk na ludzkość. I byliśmy jasnym światłem w ciemności, wypełnionej niewinnością i miłością, która teraz świeci w naszych ciałach. Zmieniając się, tak wiele nauczyliśmy się i to wszystko było pod presją. Mnóstwo bólu. Wszystkie te bóle ciała, które się wydarzyły, dotyczą emocji, a to była najtrudniejsza gra edukacyjna we wszechświecie. Planety Ziemia. Najtrudniejsze miejsce, najtrudniejsze doświadczenie, ale to się zmienia i świętowanie już się rozpoczęło na wiele sposobów. Energia słoneczna spowodowała ulepszenia w organizmie i trwa to od lat, zmieniając naszą strukturę komórkową z opartej na węglu na krystaliczną, aby nasze ciało mogło odbijać całe to światło, które zawiera tak niesamowitą rzecz, że Ziemia już przeszła w 5D, jest absolutnie piękna i czeka, aż rozpoznamy, gdzie właściwie żyjemy. Więc nasze umysły się dostosowują. Zaczynamy to rozgryzać. I to jest niesamowite doświadczenie. I zrobimy to. Będziemy w 5. gęstości. Jeszcze raz. Wielu z nas już jest. Po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wielu z nas jest na końcu 4. gęstości. Wciąż wędrując do 5. gęstości i przygotowując się na ten piękny, złoty wiek, przesuwając się i zmieniając, poruszając się w górę liniami czasu. Robimy to wszystko razem, niezależnie od tego, czy jesteś na tej samej linii czasu, czy nie. Ludzkość rośnie razem. Nasza świadomość się rozszerza. To niesamowity czas. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być tutaj z wami teraz. Od Honejce Golden. Teraz się dużo. Tak. I to jest piękne, takie i motywujące. Zresztą jeszcze prezydent elekt USA powiedział, że złoty wiek się rozpocznie od wiosny. Zobaczymy. Wiesz, no, dużo transformacji teraz jest. Jest dużo informacji, tak. I cały czas się nasuwa mi to. Wesołych świąt. Idą święta i tak dalej, i tak dalej. Bo co tu jeszcze zauważyłam przy tym wszystkim? Mikołaj. Co tu jeszcze zauważyłam w tym wszystkim? Nawet była taka notatka, że 6 tygodni wcześniej się pojawi prezydent.
A tutaj mamy wiele opcji. Dlaczego? Bo jest sprawa braci Bronson i gdyby ona została ogłoszona, to ona na pewno jest pozytywnie rozpatrzona, to już jest pewnie, tylko się boją jej ogłosić, bo to od razu może wskakiwać bez jakiegokolwiek zaprzysiężenia. No, jak się siedzi w wiadomościach, to się później to zlewa razem. Się widzi te kropki i one się łączą. No ale zobaczymy, jak będzie. Ja tu nie jestem ani alfą, ani omegą. Tak jest. Ja dzisiaj oglądałem, jak bilet w Afryce był, nie? Na tej konferencji. Jestem. Normalnie się dżemkę szczelił, tak se podparł, oczy zamknął i spał. Prezydent, ja pierdzielę. Prezydent, nie prezydent, to jest... I tak go filmowali, kurde, i puścili to, kurde, na wizji, te ja pierniczę. No. No, ale co może wywołać, nie? Taki ktoś, no to jest pokazane ludziom, rozumiesz? A ten cały Afrykanin, prezydent, nie wiem kto tam był, bo nie zrozumiałem tego nazwiska, to normalnie prowadził jak małe dziecko, żeby się nie przewrócił, bo tam było podwyższenie, nie? To go trzymał za rączkę i go prowadził. No i to jest potwierdzenie, bo ja w telegramie napisane miałam, że jest prowadzony za rękę tam jak dziecko. No to by się zgadzało. No. No. Dzisiaj to na YouTubie oglądałem. I teraz wam jeszcze przeczytam dzisiejsze wiadomości, takie króciutkie. Nadchodzą niesamowite rzeczy. Wysoki rezonans Schumana mamy już od ponad 50 godzin. Wciąż czuję spokój i pośród chaosu. Donoszono o biciu serca z mnóstwem energii. Narodziny nowego świata tuż. No. Dzieje się. Tak. Na końcu wam jeszcze coś przeczytam, ale teraz damy nasze... Aha, to nie jest porady, nie to nie są żadne porady lekarskie. Jak wam coś jest, to do lekarza. No tam musicie czekać nawet ileś lat. Tak, wziąć bilecik i ustawić się w kolejce. Tak. Cierpliwie czekać, aż co? Nie wiem. Oczyj swoje płuca i gardło już teraz. To dla was wszystkich palacze. Oczyśćcie płuca i gardło. Składniki użyte. 4-5 szklanek wody, 1 łyżka świeżej kurkumy, 1 łyżka imbiru. No tu z tym imbirem uwaga, bo mi podnosi ciśnienie. Będę to zaznaczała cały czas, bo nie wiedziałam z czego. Dziennie herbatkę z imbirem, cytryna, miód. To było ile? 2 lata temu chyba, nie? A tu ja go uwielbiam. No niemu nic nie ma, ale mnie niestety, jestem osobą... Ja w każdej postaci ten imbir mogę. No ty możesz. Mi to tak smakuje, że... Ale ja jestem osobą, nie osobą, to jest źle, istotą wrażliwą i odczuwam wszystko. No 1 ząbek czosnku, 1 szklanka cebuli, szczypta czarnego pieprzu, szczypta cynamonu, pół szklanki surowego miodu. No to tak piszę, no bo to ma być naturalny. No nie sztucznego na pewno, nie? No. I sok z połówki cytryny. Przechowywać w lodówce i pić 2 łyżki dziennie. No to wiadomo, że no chyba wszystko zrozumieliście. Woda, no to bierzemy wodę czystą, przefiltrowaną i najlepiej później jeszcze wlaną do dzbanka, gdzie jest szungit, krzemień, kryształ górski. To jest taka najlepsza, nie? Coś może dopowiedzieć, jak chcesz? No to tak, najważniejsze, no, żeby była przefiltrowana, a później można dalej robić różne inne procesy, nie? Szungi, minerały, dalej, nie? Ten ząbek czosnku możecie na przykład pokroić na mniejsze kawałki, żeby lepiej oddał te swoje właściwości tam do tej wody. No,
szklankę cebuli, no tak samo wiadomo, że posiekamy ją nożem, nie damy jej w całości, no bo nie odda tego, co ma. No, no. No i tak wszystko wymieszać. No a cynamon to najlepiej cejloński, nie? I bio. No, a już wiemy. A ten zwykły wątrobę może obciążać. Tak. No. I to było z kanału telegramowego I am Haatl. Musisz oczyścić krew. Nic nie musisz, ale możesz. Przepis. Na 1 szklankę wody zimnej 5 kropli jodu. 1 łyżka miodu, ale się zdrymowało. 1 łyżka octu jabłkowego albo winogronowego. Dokładnie wymieszać. Aplikacja. Spożywać 2 szklanki dziennie. 1 rano o 6 i nie jemy do 12. Aha, żeby ten przedział był ten czasowy zachowany. Wtedy możesz jeść co chcesz i co lubisz. 2 szklanka po 22 godzinach, to czyli po 12, tu błąd wystąpił. I później już nie jemy. Czyli w tym czasie, tak jak my właściwie jemy śniadanie o 11 i 12 i później o 18 ostatni posiłek, jest koniec, nie? No. Czyli tak się to wszystko dzieje. Smakuje bardziej jak szklanka soku. Warto pić przez miesiąc. Podczas gdy krew jest oczyszczona, układ limfatyczny cały i przeziębienia mijają, bóle głowy, normalizuje się metabolizm i tym podobnie. Z kanału I am Haatl. Zioła na wzrok i zdrowie oczu. Szafran. Pomaga w leczeniu problemów ze wzrokiem, w tym zaćmy. W niedawnym badaniu u każdego uczestnika, który przyjmował szafran, zaobserwowano poprawę wzroku, a naukowcy stwierdzili, że zioło to może być kluczem do zapobiegania utracie wzroku u osób starszych. Ostropes plamisty. Silimaryna, główny składnik ostropestu plamistego, jest głównym związkiem wspomagającym wątrobę. Wątroba jest kluczowym organem dla oka, ponieważ wszystkie rozpuszczalne w tłuszczach witaminy i glutation są tam przechowywane, a witaminy z grupy B są aktywowane w wątrobie. Borówka zawiera dużo bioflawonoidów, które przyspieszają regenerację rodopsyny, fioletowego pigmentu wykorzystywanego przez pręciki oczu. Miłożom japoński ma selektywne działanie rozszerzające naczynia mózgowe i zwiększa krążenie krwi w tylnej części oka, a także zwiększa przepływ krwi do oka. Świetlik pospolity, stosowany od stuleci w leczeniu podrażnień oczu. Z kanału telegramowego I am Haatl. Tak, wszystko się zgadza. No, mama się uczy na stare lata, widzisz. Całe życie się uczę i się nie wstydzę tego powiedzieć. No wszyscy się muszą uczyć przez całe życie. To nie ma tak, że wiesz, raz się nauczysz i zapomnisz i koniec, bo świat się zmienia. Też którzy piszą, a tu tego, no ale ja im znowu wtedy pisuję niekiedy. Ale moi drodzy, to już było kiedyś, tak dawno temu. To już do tego czasu już są nowe informacje. To już nie jest tak, jak kiedyś się myślano, tylko już znowu coś innego wyszło. Nie? Cały czas się trzeba dokształcać. Tak, i trzeba mieć otwarty umysł i serce. Tak. Bo jak jest blokada, to nic nie zrobisz. Bo tu tyle wychodzi nowych badań i wszystkiego tego, i takich niezależnych. Właśnie, to są te najważniejsze. No właśnie. A niektórzy, wiesz, raz usłyszeli, a to już jest tak i już nie inaczej. Ja też słuchałam tutaj, jak on się nazywa, takiego diabetologa, a nie powiem teraz jak się nazywał, i on był gościem u pana Bogdana Smolorza. I ja wiedziałam, że będzie gościem, wiedziałam, że zrobił takie badanie, bo interesowałam się o pieczywie i powiedział, że w badaniach, które on wykonał niezależnie,
że nie wolno piec z mąki migdałowej, tak? Bo jednak tam wiele czynników wpływa na to i ta wysoka temperatura, że to nie może być. I ja napisałam tam do tego pana Bogdana Smolorza, że ten pan doktor, nie wiem, czy jest doktorem, czy czymś, na pewno, to zrobił te badania. I jestem teraz ciekawa, jaka będzie ta odpowiedź. I rzeczywiście w tym programie, i to było strzał w dziesiątkę, bo powiedział, ja robiłem te badania, jakby nie było, i ten pan Bogdan Smolorz powiedział, bo on jest piekarzem długoletnim, tak? Powiedział, ale trzeba wiedzieć, że choć jest wysoka temperatura, to w środku miąższ nie ma większej temperatury jak 83 stopnie. Najwyżej skórka będzie trochę tam, no nie tego jak ma być, ale to nam nie zaszkodzi. Ale środek miąższ nie będzie. I to takie spotkanie dwóch gigantów, że tak powiem, i to było ciekawe obserwować, bo ja specjalnie czekałam na to, aż będzie. No. Bo to mnie zainteresowało, bo tu badania te niezależne mówią nie, a tu jednak, że wolno. Tylko miąższ, tylko skórka, nie? No ale ta skórka, to ile tej skórki zjemy, nie? No. No jak jest za wysoka temperatura, to może zooksydować, nie może się omega-6 uszkodzić i tak dalej, szczególnie, no tam jest w migdałach, jest omega-6 też, no także na to trzeba wtedy uważać, żeby rzeczywiście, gorzej jakby ktoś chciał na przykład sobie piec, nie, w migdałowej mące, to wtedy bo jak to wrzucisz na patelnię, no to już ma całkowicie, nie, wysoko temperaturę na tym i to zoksyduje, no mocno może zoksydować. I głównie akrylamidy się mogą z tego wytworzyć, a te są już silnie trujące na wątrobę. No właśnie. O to mi chodziło. I doprowadziłam do tego celu, do tego końca. Bo musiałam wiedzieć, co i jak. No bo raz tak, nie? No tak. Halo. Teraz już wiem. Ja właśnie jestem taki mały, taki, jak to powiedzieć, szperacz półbiedny. Jak mi to Adam powiedział, Sherlock Holmes, o. Że wszystko wykryje. Sherlock Holmes. No. To jest częstotliwość 963 Hz, czysty ton. Słucham przez 1 minutę na komfortowej głośności. 963 Hz, znane jako częstotliwość Boga. Słuchaj muzyki dostrojonej do tej częstotliwości, aby wzmocnić intuicję i duchowe przewodnictwo w swoim życiu. Jak się czujesz? Od Quantum Medicine. Przyszłość medycyny to częstotliwość i wibracje. Złośliwe komórki nowotworowe wyleczone rezonans i nadrzędne częstotliwości. Tak, interesujące. Powrót do naturalnych, harmonicznych częstotliwości dźwięku zmieni nasz świat. Od Quantum Medicine. No już teraz istnieją kliniki, gdzie częstotliwościami. Tutaj u nas, tam nie trzeba się kłaść ani nic, no się jedzie tam o godzinę i się ma takie 3 sesje, no po godzinę na przykład 10, czy ileś tam ustawią częstotliwość, biorezonans najpierw robią, co tam wychodzi. I jedna jest w Wrocławiu, w Radomiu wiem, koło Warszawy, bo tam 2 godziny jest chyba się jedzie, od Warszawy do Radomia. I nie wiem, gdzie jeszcze, czy jeszcze jest jakaś, no ale to wiem, że to jest. No jest tego troszeczkę. Wdzięczność. Kiedy rozważamy wszystkie cuda, możliwości i potencjał życia, wyrażamy ostatecznie dziękuję, żyjąc każdą chwilą wdzięcznością, miłością, radością i współczuciem dla wszystkich. Kiedy pozwalamy, aby nasze serca i umysły napełniły się wdzięcznością i naprawdę ją poczuliśmy, w ten sposób dostosowując się do odpowiedniej częstotliwości, wzrastamy w świadomości i miłości. Poczuj to, emanuj i tym, bądź tym. Jestem wdzięczna za Ciebie, szanuję i doceniam Twoją niepowtarzalność, ponieważ naprawdę jesteś jedyna w swoim rodzaju.
Dziękujemy za Twoją energię, światło i wyjątkowe dary, które wnosisz do naszego wspaniałego świata. Wdzięczność dla naszego wielkiego przebudzenia. Wzmacniamy w świadomość, aktualizację DNA, otwarte serca, złoty wiek, obfitość, czysta prawda. Zaufaj, wiedz, że jesteś na osi czasu, która prowadzi do Twojego największego potencjału. Kontynuuj wznoszenie od Cosmic Light Force. Ładnie. Tu jeszcze jedno przeczytam. Termin psychodeliczny pochodzi z języka greckiego i łączy psyche, oznacza umysł lub duszę, i delos, oznaczające czysty lub widoczny. W wolnym tłumaczeniu oznacza to czysty umysł, ujawniający umysł lub manifestujący umysł. W swojej istocie opisuje proces odsłaniania lub wyjaśniania wewnętrznego funkcjonowania umysłu, co pozwala na głębszy kontakt z własną świadomością, emocjami i percepcjami. Mikrodawkowanie grzybów, praktyka przejmowania subpercepcyjnych dawek psychologii takie ciężkie słowo. Pięknie wpisuje się w tę koncepcję, chociaż doświadczenie to nie wywołuje pełnowymiarowych efektów psychicznych. Delikatnie wzmacnia jasność umysłu i równowagę emocjonalną, ujawniając subtelne spostrzeżenia i wspierając swój rozwój osobisty. Niektóre korzyści mikrodawkowania obejmują: poprawa jasności umysłu, poprawia koncentrację i kreatywność, oferując nowe perspektywy i rozwiązania problemów. Równowaga emocjonalna zwiększa poczucie dobrego samopoczucia, zmniejsza objawy lęku i depresji. Wzmocniona więź zachęca do głębszej więzi z samym sobą, innymi ludźmi i światem przyrody. Neuroplastyczność stymuluje ścieżki mózgowe, wspomagając wzrost, zdolność adaptacji i odporność. Duchowe spostrzeżenia pozwalają na subtelne, ale głębokie połączenie z wyższą świadomością, często prowadzące do chwil wdzięczności, obecności i celu. Mikrodawkowanie oferuje łagodny sposób na dostrojenie się do pierwotnego ducha substancji, ujawniając piękno umysłu, jego potencjał i zdolność do transformacji, jednocześnie pozostając uziemnionym w codziennym życiu. Więcej informacji znajdziesz, pisząc na prywatną wiadomość. Od Drew 86. Tak. Jeszcze tam o tych kablach przeczytać. Aha, jeszcze o tych kablach. Dobrze. No to jest takie ciekawe. Te kable, co na miedziocha biorą, ja. Nie. Co się stało 7/12? Czy stanie? Zegar uruchomiony 10 dni temu. 7 marca. Wieczór czerwonego października. I niech się tu nikt nie buntuje, że 7 marzec, bo zaraz wszystko wyjdzie. Czerwony październik ma wiele znaczeń. Bolszewicki zamach, program cybernetycznego szpiegostwa z kraju na Eru, łódź podwodna, ostrzeżenie 24-godzinne przed rozpoczęciem transmisji na żywo. IBOR równa się banki. Prezydent elekt Panté planuje odwiedzić Paryż pod koniec tego tygodnia, aby wziąć udział w ponownym otwarciu katedry Notre Dame 7 grudnia. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu wyboru na drugą kadencję w listopadzie. Czy Panté jedzie do Francji 7? Pytanie. I teraz tak. 8 marzec to 8 grudzień. 8 marca czerwony październik znika. Scenografia POTUS. Sesje równa się amerykańska grupa robocza do spraw cyberbezpieczeństwa.
Witch Pledge 347. 9 marzec to jest 9 grudzień. Platformy się zawalają. Spadek regulacji. Najpotężniejsza liczba aniołów to 919. I teraz tu mamy wszystko podane na Telegramie od Witch Pledge 347 i numery. Teraz 10 marzec to 10-12. Izrael jest ostatni. No było powiedziane, Izrael zostawiamy na koniec. Jest ostatni. Witch Pledge 347. Corruption Trial, w którym ma się rozpocząć składanie zeznań 10 grudnia. 12-12. Młot Santa, czyli młot świętego Mikołaja. Przecięcie kabli Morza Czerwonego. Odcięcie internetu, co zabije BTC. Odcięcie światowego systemu bankowego. Od Witch Pledge 347 łamane przez 10 przez 48,25. A 12-12, jak wiemy, jest otwarcie portalu. 13-12 MBS jest świętym Mikołajem. I tu żem dużo główkowała, bo to już wcześniej były te wiadomości. Co to jest te MBS? Ale udało mi się wygłówkować. To jest Mahomet bin Salman, król Arabii Saudyjskiej. Co ma wspólnego, nie wiem. Nie dowiemy się, ale jest nazwany świętym Mikołajem. Nie wiem, kto te kabelki ściacha, nie wiem. Na tam miedziocha. No. I teraz 14 marzec to 14-12, czyli grudzień. Czy, no nie wiem, co to oznacza za skrót, PI, internet, znak zapytania. To takie ciekawostki. No coś by odciąć TPI, coś będzie z odcięciem tego internetu. Nie wiem. Nie wiem. Nie jestem informatykiem, nie wiem. Po prostu. Mogę coś nie wiedzieć, mogę. Już i tak tu mi się udało to rozkminić i to było wow. No dobrze, to na tyle by było na dzisiaj, na tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie. My też jesteśmy wdzięczni. Nie ma za co, jak żeście to zawsze godą. Tak jest, no. Jesteśmy wam, kochani, wszyscy wdzięczni, żeście tu byli z nami, wysłuchali tego. Co się zdarzy, my nie wiemy. Nikt tego nie wie. Ale warto wiedzieć, co może się zdarzyć. Energii tam nie dawajmy, nie wchodźmy w to, kreujmy dobro i będzie wszystko dobrze, myślę. Musi być dobrze, kochanie, musi być. Jest i będzie jeszcze lepiej, tak. A bogactwo będzie wchodzić drzwiami i oknami. Tak, no. Już wchodzi, nie będzie wchodzić. W czasie teraźniejszym wszystko ma być. A, wchodzi, no, już wchodzi. Trzeba te okno otworzyć. A rzeczywiście coś ci tam wchodzi przez Kurdajna rajd. No. Sprawiedliwość. Okno trzeba otworzyć, żeby zawsze weszła sprawiedliwość. Tak jest. No. A ten Dobrze. twoja szpinka tam macho bez przerwy i pieniążki nadają. To jest świnka DJ, siedzi i gro. Koty ją bez przerwy atakują. Żyjcie w miłości i w jedności. Trzymajcie. Moc jest wielka. W nas. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa. Kochamy.